Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Nokii 301 z 2013 roku. Tu też niestety telefon nam nie działa, tak być powinno. To sobie zobaczymy, jak on wygląda tutaj na obudowie, co tu w ogóle posiada. I tutaj spójrzmy, posiada aparat fotograficzny 3,2 megapikselowy. Czy dobrej jakości? Tutaj taka średnia jakość jak na ten aparacik. Tutaj niestety nie mamy wspomagania aparatu diodą podświetlającą. Na samym dole nasze otwory na główny głośnik. Tutaj na bocznej ściance widzimy slot na kartę pamięci microSD. W tym przypadku ten model obsługuje kartę pamięci microSD do 32 GB. Więc dość tutaj spora pamięć na taki telefonik tutaj mało funkcjonalny. I u samej góry widzimy otwór na 3,5 jacka oraz tutaj port ładowania. I to tyle tutaj tak zewnętrznie. Teraz sobie wejdziemy pod klapkę. Bateria nasza tutaj BL4U. I taka bateria posiada aż 1110 mAh. No to dość tutaj sporo jak na taki telefonik i została produkowana w Chinach. Tu jeszcze jakieś informacje naszego modelu na nalepce informacyjnej. Ten model został wyprodukowany w Chinach. Model 301.1 i wersja softu RM840. Takie tutaj podstawowe informacje. No i dobra, teraz tutaj przejdziemy sobie do demontażu i montażu tego modelu. Tutaj sobie obniżamy troszkę kamerkę i ściągamy tą klapkę. Ściągamy naszą baterię, kartę SIM i kartę pamięci. Jeśli oczywiście jest w urządzeniu. Teraz odkręcamy 4 śrubeczki. Torxem, tutaj spójrzmy sobie jaki ja używam, Torx T4. To już nie jak w Nokii 30 czy innych telefonach poprzedniej epoki, tylko już znacznie tutaj zmniejszone te śrubeczki szerokościowo. Już jest odłożone tutaj w inne miejsce. Teraz sobie podwadzamy naszą budowę. Tu jest dość oporowo ją wyciągnąć. Tu tak troszkę takie zastosowanie w tym modelu, takie nijakie. Tutaj sobie spróbuję zrobić to dłońmi. Wypychamy sobie ją. Tutaj od samego dołu spróbujemy. Takie troszkę rozwiązanie tej Nokii, no, nieprzemyślane. Nie podoba mi się to, jeśli chodzi właśnie o tą budowę. Tutaj sobie jedziemy do samej góry. I tą górę też tu musimy na zewnątrz tutaj podwadzić. Tutaj się dość mocno zaczepiła. Tu mamy klawiaturkę już, nakładkę klawiaturki. Tam nam coś blokuje u góry. Wprowadzamy. No i mamy tutaj fajnie wymontowane. Nasza przednia obudowa. I tu jeszcze mamy dwie śrubeczki. Tutaj prawdopodobnie tego samego rozmiaru. Tutaj i tu. Więc sobie je odkręcimy. Odkręcamy sobie te śrubeczki. Odkładamy za koleją. I teraz dobierzemy się tutaj do skóry tego telefoniku. Tu widzę jakieś... Tu może podwadzimy sobie tą całą płytę, wyciągniemy. Tak jest. Tutaj spójrzmy, w korpusiku znajduje się tylko i wyłącznie głośniczek główny. Tutaj oczywiście wyciągamy sobie, podwadzamy, wyciągamy. A tutaj wyświetlacz, który został tutaj niechcąco odłączony. Tutaj może odłączony, a ja o tym nie wiedziałem, bo nawet nie sprawdzałem. I może ten telefon działa. Tutaj zobaczymy sobie jeszcze.
Ale pewnie bateria tu jest rozładowana. Wszystko jest możliwe. Ale wątpię, bo już testowałem go kilkakrotnie i pewnie przy demontażu mi się taśma odłączyła. Ale sobie tutaj później jeszcze potestuję ten telefon, jak mi się uda go odpalić, na pewno pokażę go w recenzji. Odłączamy sobie tą taśmę, odłączamy sobie drugą taśmę. Tu widzicie, wszystko jest pełne z płytą główną, aparacik, slot karty SIM, pamięci, złącze tutaj baterii, 3,5, gniazdo ładowania, wibracja, wszystko jest spełnione wraz z płytą główną. Tutaj, żeby mieć wyświetlacz, to podwadzamy go w takim miejscu, by go nie uszkodzić. No i tu są takie specjalne wypustki, w których podwadzamy ten wyświetlacz. Tutaj widzę, jakie napisy są. Tutaj być może był już reperowany ten telefonik. I tutaj chyba szkoda zachodu nawet ingerować w niego. Tu jeszcze możemy odłączyć, widzę, tą całą ramkę od płyty głównej. Żeby to zrobić, to musimy tutaj... Tu jest u góry blokada, widzę, tu i tutaj. Ale to raczej róbcie może czymś metalowym, by sobie paluszka nie uszkodzić. Tutaj. O. Tu jest ten środkowy korpus metalowy. Nasza tutaj cała kreaturka numeryczno-funkcyjna. Tutaj sobie oczywiście odklejamy i zrywamy całą. I tu jest ten przód naszego telefoniku. Tu jeszcze jest mikrofonik, który jest pełny wraz z płytą, tutaj w tym miejscu. I nasza bateryjka, która zapamiętuje tutaj pamięć, godziny, daty i innych rzeczy na softu, czy innych rzeczy tutaj na płycie głównej. Jak widzicie, to wszystko, jeśli chodzi o temat telefonu, tego poprawny demontaż. Jest naprawdę bardzo prostym telefonikiem w demontażu, jak przystało na właśnie Nokia. Teraz wszystko zakładamy odwrotnej kolejności, zakładamy z powrotem na swoje miejsce. Tutaj nam blokady weszły, tu możemy sobie odgiąć w przeciwnym kierunku do płyty głównej. Następnie mocujemy tutaj taśmę klawiszy. Później mocujemy nasz wyświetlacz na swoje miejsce tutaj. Mocujemy go z drugiej strony naszej płyty. Nakładamy nasz korpusik. Tutaj na blokady mocujemy. To już strzeliśmy, że nam już strzeliło, więc sobie przykręcamy dwie śrubki, które zostały wcześniej odkręcone. Tu była jedna. Tutaj była druga. Jest. Później sobie przycieramy nasz wyświetlacz. Tak jest. Zakładamy naszą nakładkę tej klawiaturki i nasz tutaj cały przód, ale od samej góry. Tu sobie możemy przybliżyć troszkę naszą klawiaturkę. Tutaj. Zrobimy sobie już w taki sposób, że tutaj sobie włożymy od razu naszą klawiaturkę, by nam nie przeszkadzała w ogóle tej Nokii. I teraz może zrobimy w taki sposób, że założymy sobie może z tej strony. O, tak może zrobimy. Z tej strony, tutaj u samej góry, i nam wszystko idealnie wejdzie. O, widzicie? Teraz nam wszystko fajnie naszło. Nokia fajnie złączona, to teraz przykręcamy 4 śrubeczki wcześniej odkręcone. Wiem, że ten demontaż jest tutaj długi i montaż,
Ale wiecie, że jeśli chodzi tutaj o osoby, które tutaj pierwszy raz w życiu taki telefon odkręcają, to na pewno będą mieli jakiś, no delikatny mówiąc, problem. Tutaj będą się obawiały, że mogą go uszkodzić. Po prostu. I które miały po prostu pierwszy raz w życiu styczność z taką naprawą, czy wymianą podstawowych elementów w telefoniku. Zakładamy naszą baterię. Zakładamy naszą tylną klapkę. I to wszystko tutaj, jeśli chodzi o poprawny demontaż i montaż tej Nokii 301 z 2013 roku. Sami tutaj widzieliście, że Nokia jest bardzo prostym modelem w demontażu. Tutaj tylko może być problem, delikatny problem przy ściąganiu naszej obudowy. Ja tutaj w tym moim przypadku miałem pękniętą obudowę, ale Wy też możecie tutaj uszkodzić obudowę. Możecie ją uszkodzić niechcąco. Ja będziecie tutaj bardzo szaleli przy właśnie ściąganiu tej obudowy. Tutaj Wam radzę robić to delikatnie, by tutaj później przy montażu to wszystko wyglądało jak należy. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój filmik oraz mój kanał. Cześć.